No niestety, no nie wygląda to apetycznie. To po prostu jest słabe. Tak nie powinno być. To są takie gluty pewnie wynikające z tych substancji zagęszczających. Aha, to już się kręci? Okej. Przyszła pora na kolejne ogórki, gołąbki. I teraz je otworzę. Cześć Wam, witam serdecznie na kolejnym filmie na Gastrozagadce. Dzisiaj zupełnie inaczej, bo będzie to program, film, odcinek z cyklu W kuchni samotnego mężczyzny. Tak się potoczyły koleje losu, że jestem samotnym mężczyzną. Co prawda ja lubię gotować i lubię sobie pichcić, więc rzadko korzystam z takich dobrodziejstw natury jak słoiki, ale wielu z nas, samotnych facetów, nie lubi, nie umie, nie chce gotować i korzystają z dobrodziejstw marketów w słoikach. W słoikach możemy znaleźć masę różnych dobrych rzeczy. Fasolki, flaczki, klopsiki, pulpeciki, ale my dzisiaj zajmiemy się gołąbkami. Przygotowałem dla Was dzisiaj 9 różnych, 9 dobrze mówię? 3, o tak, 9 różnych popularnych, dostępnych w każdym markecie słoików z gołąbkami i będę dla Was je dzisiaj testował, opowiadał Wam, czy warto, czy nie warto, jak bardzo warto i tak dalej. Gołąbki chyba nie trzeba nikomu mówić. Potrawa popularna w zasadzie w całej Europie i nie tylko. U nas akurat korzysta się z kapusty, ale na przykład w Turcji gołąbki robi się z liści winogron. Wiedzieliście? Ja nie. Używa się do tego mięs bardzo różnych, wołowiny, baraniny, wieprzowiny. My skupimy się dzisiaj na polskich, tradycyjnych gołąbkach, czyli na wykonanych z kapusty, mięsa i ryżu. Słuchajcie, na pierwszy ogień dajemy gołąbki dostępne w sieci Kaufland. Wyprodukowała je firma Jabra. Tak, dobrze mówię, Jabra. Jeżeli chodzi o skład, ChatGPT stwierdził, że te są najlepsze, ponieważ mają najlepszy stosunek produktów w sobie. Dużo gołąbków w słoiku, ponieważ aż 66%, ponad 66% słoika to gołąbki. No i mięso w gołąbku to 25,4% mięsa w gołąbku. Nie w słoiku, a w gołąbku. W całym słoiku jest tego 17%, co i tak stanowi bardzo dużo w stosunku do innych. Zobaczymy, co Kaufland nam tu przygotował. Każdy szanujący się samotny mężczyzna ma w domu urządzenie takie, które ratuje tyłek w wielu sytuacjach. Proszę bardzo. Oto kuchenka mikrofalowa, tutaj marki Samsung. Nie polecam, w sensie to nie jest test kuchenek mikrofalowych. Moja wielka przyjaciółka. I do naszej mikrofalówki, no, pachną, wjeżdża słoik z kauflandowskimi gołąbkami. Nasze gołąbki już się podgrzały i rzeczywiście muszę powiedzieć, że słoik właściwie nie trzeba tutaj machać łyżką, żeby je znajdywać, te gołąbki. Mamy tutaj, tak jak nasz AI powiedziało, jest tu bardzo dużo gołąbków w stosunku do sosu. Mamy gołąbka, proszę bardzo. Damy sobie troszeczkę jeszcze sosiku. Zobaczcie, wyjąłem jednego, ale tam jest jeszcze pełno. Dobra, myślę, że jest jeszcze jeden mały i jeszcze jeden duży, czy dwa małe. Nie, to kapusta. Dużo kapusty. Dobrze. No i dokonujemy testu. Najpierw spróbujemy sobie sosiku samego w sobie.
Wiadomo, nie jest to gołąbek u babci, tak? Tylko ze słoika dla samotnego mężczyzny. Może jakiś nóż? Dlaczego tu jeszcze ciągle nie ma noża? Czy ja muszę pracować w takich warunkach? Dobra, mamy nóż. Wszystko zawsze muszę sam. Samotny mężczyzna. I dokonujemy pierwszego cięcia w naszej operacji gołąbkowej. I co tu mamy? Dobra, robimy test samego mięsiwa bez kapusty. Zobaczymy, jak ten farsz smakuje. No cóż. Powiem tak. Dużo ryżu. Ja wolę, jak jest więcej mięsa. Może w całym słoiku jest go rzeczywiście dużo, ale w samym gołąbku, no nie wiem. Wiecie, nie mam porównania, bo ja na co dzień nie jadam takich rzeczy. W sensie akurat nie gołąbków. Jak już kupuję coś gotowego, to rzeczywiście kupuję flaczki, ale nie powiem wam gdzie, bo to by była reklama. Ale mam takie dwie takie gotowe. Kapusta jest dogotowana, na pewno. Sos taki sobie. Jak dla mnie trochę kwaskawy. No jest pomidorowy. Smakuje generalnie jak dania ze słoików w sosie pomidorowym. Jeśli chodzi o firmę Jabra i Kaufland, no to wyliczenia były lepsze niż to smakuje, ale zobaczymy inne, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, to są gotowe dania ze słoików, które kosztują pewnie koło tam 8, nie pamiętam, wybaczcie mi, zgubiłem paragony, serio. Więc nie powiem wam ile co kosztuje, ale generalnie wszystkie kosztowały koło od tam 7 do 12 zł. Takie są przedziały. Już nie będziemy się rozdramiać o 5 zł. Jest to takie jedzenie w tym przedziale cenowym. Na razie nie stawiamy na żadnym miejscu tych gołąbków, po prostu ustawiamy je tu. Kolejne, jeśli uznam, że są lepsze, będę stawiał albo z tej strony, albo z tej. I w ten sposób wyłoni się nasz ranking. No i kolejna gwiazda naszego programu, gołąbki, tym razem z Biedry. Gołąbki w sosie pomidorowym, marka Jodłowiec, wszyscy pewnie je znają i one właśnie za chwileczkę wlądują w mojej ukochanej mikrofalówce. Aha, to już się kręci? Okej. No dobra. Testujemy biedronkowego gołąbka. Szukamy go w tej kapuście. Zobaczcie, tutaj był gołąbek i samego mięska w tym gołąbku to był jeden gołąbek. Tyle kapusty, tyle mięska. Pamiętajcie, że to są marketowe gołąbeczki. Próbujemy sobie mięsiwka. Tutaj zdecydowanie już na pierwszy rzut oka widać, że jest więcej mięsa w stosunku do ryżu niż w tych kauflandowskich, gdzie w zasadzie czułem tylko i wyłącznie ryż. To zupełnie w przypadku Kauflandu nie zgadzało się z tym, co opracował AI. Dlatego dzisiaj stwierdziłem, że AI zwalniamy. Nie będzie nam potrzebny, bo się generalnie grubo pomylił. Tutaj czuć mięso, nawet czuć jego smak. No, fajnie. Zobaczymy, jak to smakuje z kapustą w komplecie. Tak. No, wiadomo, że to nie są takie jak u mamy, ale sosik też smaczny. We wszystkich takich garmażeryjnych, słoikowych historiach zawsze będą jakieś substancje chemiczne, więc i tutaj pewnie jakieś są. Natomiast nie ma tutaj substancji konserwujących i wzmacniaczy smaku, więc to chyba ważne.
dla tych, którzy dbają o to, żeby potem po takim słoiku na przykład nie świecić w nocy. Dają radę te gołąbki biedronkowe. Gdzie jest zakrętka? Jest tutaj. Na razie biedronkowe stawiamy na wyższym miejscu. O, tutaj zrobimy sobie nasz piedestał. Na pierwszym miejscu plasują się gołąbki jodłowca, a tuż za nimi gołąbki z Kauflandu, czyli yerba. Bierzemy kolejne do ręki i uwaga, rolnik. Rolnik szuka żony. Więc teraz męża znalazł. Ja jestem samotny, więc do wzięcia. Mój rolniku, mój kochany, czyżbyś nie chciał takiego fajnego... No dobra. Będziemy teraz testowali gołąbki rolnika. Słuchajcie, otworzyłem rolnika. No nie wygląda to zachęcająco, bo oddzieliła się woda od tego, co tworzy sos. A sam gołąbek, zobaczcie tutaj z bliska, ma takie, poproszę tutaj najazd kamery, takie ciemne, brzydkie. Co więcej, na zakrętce był taki odcisk. Nie wiem, z czego to wynika. Dobra, rolnik się już zagrzał. No i będziemy teraz go nakładać. Nasze magiczne sztućce są już gotowe. I proszę bardzo. Czemu to jest takie ciemne? Dobra, zobaczymy. Sos strasznie wodnisty, ale zobaczymy gołąbka. Smakowo sos na razie lepszy od tamtych, jak dla mnie przynajmniej. Pamiętajcie, to jest moja opinia. Gołąbek, co ważne, dało się go wyjąć. Ale tutaj są tylko dwa gołąbki. Tu są tylko dwa gołąbki. No niestety, no nie wygląda to apetycznie. To po prostu jest słabe. Tak nie powinno być. Bo no, ja tam zjem wszystko, ale wielu z Was pewnie by już tego słoika nie ruszyło, bo byście się bali, że coś wam się stanie. I pewnie słusznie. Jutro dam znać w komentarzach, czy przeżyłem tą noc. Kroimy gołąbka. Tak to wygląda w przekroju. No jak dla mnie to sam ryż. Ale zobaczymy to. Sam ryż. Że nie powiem, żeby to były jarskie gołąbki, ale szału nie ma, dupy nie urywa. Zobaczmy sam ten miąższ. No zobaczcie, tutaj poproszę kamerę. Rafałku, ty jesteś w stanie najechać tutaj, zobacz. Tu generalnie to chyba widać gołym okiem, że tu w zasadzie jest ryż poklejony troszeczkę jakąś mięsną masą. I ten ryż niestety przebija się w smaku. No. Także jak lubicie ryż, to na razie polecamy dla miłośników ryżu Kaufland i rolnik. Natomiast w rolniku smaczny sos. No więc tak. Gołąbki ryżowe, generalnie ryżowe, brzydkie, w sensie tutaj ten kolor to już ustaliliśmy, że było słabo, ale rzeczywiście zawinięte, przynajmniej wyglądało tak gołąbek. Jeżeli chodzi o sos, to smakowo jest w porządku, ale nie wiem, czy kamera to uchwyci. Zobaczcie, jest taki cały zgrutkowany. To są takie gluty, pewnie wynikające z tych substancji zagęszczających, które tu są. To nie jest fajne. W sensie słabo by to było podać. No zobacz, polewam sobie takim glutem i to jest taki, o, to nie jest kapusta, to jest takie, to jest słabe. I pewnie trzeba by to było jakoś rozbyć, no bo jakby na przykład sobie tym polać ziemniaki, to już nie byłoby tak fajnie. Jeśli chodzi o
Wartości tutaj generalnie mało było tych gołąbków samych w sobie, są tylko 2 w całym słoiku, a dodatkowo 11% jest tylko mięsa, więc na cały słoik to jest jeszcze mniej. Ostatnie miejsce zdecydowanie, póki co rolnik. Na razie trzecie, ale zobaczymy później. Ale również trzeba zaznaczyć, że rolnik też nie miał konserwantów i nie miał w sobie tych wszystkich polepszaczy smaków, więc za to na pewno plus. No i przyszła pora na firmę Pamapol. Również bez dodatku substancji konserwujących. Gołąbki w sosie pomidorowym 500 g, typowy słoik. Otwieramy i jedziemy z nim do Samsunga. Ściereczka, łyżeczka, pani łyżeczka. No i zobaczmy w takim razie sosik. No, dobry sosik. W porządku. Każdy sos w tych gołąbkach się czymś różni. Ale w Warszawie wszystkie mi smakowały te sosy. Nie, czym się różniły, ale były ok. No i jedziemy z gołębiem. Na plus za to, że wygląda jak gołąbek. No, prawie. Tak, tu sos jest jednolity. I też znalazłem kawałek marchewki. Wspaniale. No i zobaczmy. Poprosimy tu najazd kamery. Zobaczymy stosunek mięsa do gołąbka. Znaczy właściwie farszu. No, trochę go jest. Posmakujmy. Tak, tutaj też czuć mięso. Inny smak. Może dlatego tak czuć mięso, bo ryż jest bardziej rozgotowany. Jest ok. Chociaż jest tu jakaś przyprawa, która nadaje temu jakiś fajny, przynajmniej jakiś smak. Tu też jest dużo ryżu, jest tu dużo kapusty. Sam gołąbek sam w sobie nie miał zbyt dużo farszu. Ale okej. No nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Na którym bym go uplasował miejscu? Na pewno nie ostatni, bo przebija. Damy go na miejscu drugim. Jeszcze się waham, czy jodłowiec był lepszy, czy ten. Na razie wybieram jodłowca. Bo tu jednak czuć ten ryż. Nie, co ja robię. Damy go na drugie miejsce. Ma to smak. Smakuje pomidorowo. Na razie będzie na drugim miejscu. Firma Stoczek. Tak się oto nazywa ten produkt. Nie znałem tej firmy, bo to z tego co pamiętam, jak kupowałem te gołąbki, to one chyba były jakieś takie droższe, lekko. Zobaczymy. No jest tutaj napisane, że nie mają konserwantów, że nie mają barwników i że, uwaga, mają doskonały smak. Dobra, gołąbki marki Stoczek. Zobaczmy ten sosik. No, jak na razie najlepszy sos, bo smakuje tak mniej słoikowo. A teraz uwaga, gołąbek. Plus za to, że wygląda jak gołąbek. Zobaczmy, czy drugi to jest przypadek, czy drugi też tak wygląda. To też jest gołąbek, ale chyba trochę zepsuty. Ten się zupełnie zepsuł. No dobra. Nie ma co. Testujemy gołąbka. Tak to wygląda. Kurczę, szkoda. Jest jakaś przyprawa. Nie wiem jaka. Ona przebija.
A szkoda, bo to w konsystencji przypomina takiego gołąbka trochę normalnego. Ale jest jakaś przyprawa, która mnie strasznie denerwuje. I ona jak gdyby nie pasuje. Dla mnie. Niestety nie ma dzisiaj mojego gościa. Miał być gość, Marcin. Marcin, pozdrawiam Cię serdecznie. Ale Marcin ma ważniejsze sprawy na głowie dzisiaj niż jedzenie gołąbków. I tak czasami niestety bywa. No dobrze, tu mamy dwa całe gołąbki. Co jeszcze trzeba dodać? Że wszystkie były rozwalone. Tu jest gołąbek, który został rozdzielony. Związek kapusty i mięsa i farszu niestety się popsuł i się rozstali. I miało to miejsce już w słoiku. Więc no nie wiem, jeszcze skosztuję, bo nie mogę jeszcze wyrazić odpowiedniej opinii, gdzie, na którym miejscu. Jeśli chodzi o moje gusta, na pewno nie uplasuję go na miejscu z gołąbkami tak zwanymi ryżowymi, bo tutaj ten ryż ma takie proporcje normalne. Mam dylemat, czy tu, czy tu. Na razie ustawię tu. Jak będzie jakieś tam niedomówienia, to będę się zastanawiał. Jeszcze potem zrobimy ewentualnie dogrywkę. No dobrze, przyszedł czas. Teraz bierzemy większy słoik, bo opakowanie ma 590 gram. Pudliszki. No marka znana chyba wszędzie. Jak to było? Pudliszki, tak? To było to? No nieważne. I do naszej mikrofalówki jadą gołąbki w sosie pomidorowym, bez konserwantów i bez wzmacniaczy smaku. Pudliszki. No i nasze pudliszki już się zagrzały. I zaraz zobaczymy, czym to tutaj dość intensywny sos, ale nie tyle sos intensywny w pomidory, co taki jakiś dziwny, kwasowy smak ma. Nie to, żeby były kwaśne, ale taki dużo jest pewnie jakiejś tam kwaśnej rzeczy. Tu mamy gołąbka z kapustą nawet. Chyba go ja zepsułem, tak? Tak mi się wydaje. Ale dobry, sosik smaczny. W zasadzie we wszystkich tych gołąbkach sosiki były smaczne. Ale kluczem jak do tej pory we wszystkich jest to, ile jest ryżu, jak smakuje farsz. No bo co jest najfajniejsze w gołąbkach? Ten farsz, on musi być smaczny. No bo kapusta to będzie jak kapusta, no tutaj się nic nie zmieni. Testujemy zatem farsz w gołąbkach, pudliszek. Zbliżenie. Nie widać, czy tu jest dużo ryżu, czy dużo mięsa, więc trzeba posmakować. Okej. To jest smaczne. Tak, żadna przyprawa jakoś szczególnie nie dominuje. Tak. Ryżu nie jest za dużo, nie jest za mało. Pewnie, że mogłoby go być mniej. No ale jest to słoikowy garmasz. Na razie, według mnie, pudliszki idą na pierwsze miejsce. Tu są aż 2 porcje. Szczerze mówiąc, no nie wiem. Jak dla mnie to jedna. Ale okej. Pudliszki wyprzedziły jodłowca i Pamapol i na razie mają żółtą koszulkę lidera.
Dostałem sygnał od Rafała z OFU, który jest teraz za kamerą, że straszna nuda, jak ciągle otwieram tak samo słoiki. I teraz powiedział mi, że mam to zrobić jakoś szczególnie. No to uwaga, będę teraz szczególnie otwierał słoiki. Nawet mi Rafał pokazał, co mam zrobić. I teraz uważajcie, zrobię to, co powiedział mi Rafał. Przyszła pora na kolejne ogórki, gołąbki. I teraz je otworzę. I co, Rafał, było lepiej? Znacznie lepiej. Dobrze. Teraz będę myślał, jak następne otwierać. Okej. Gołąbki Auchan w sosie pomidorowym. Bez substancji konserwujących, co nie jest umieszczone na etykiecie, ale ja pozwoliłem sobie przeczytać opis na niej i skład krótko zanalizować i dojść do tego, że ich nie ma. Gołąbki w stosunku dość dużym, bo 59% słoika to gołąbki, więc zobaczymy, jak w smaku. To była marka dla Auchan, produkuje firma Gral. Aha, 2,5. Dobra, jedziemy. Czy Rafał? Dobrze. Mamy markę Auchan, firma Gral. No rzeczywiście, tutaj dużo jest bardzo tych gołąbków. Sam sosik. Nie. Jakoś mi nie pasuje. Niewyrazisty smak tego sosu. Zobaczmy gołąbka. Tak jak mówiłem, gołąbki dość ciasno upchane w słoiku, w tym Gralu. Aż 59% słoika to gołąbki. No i zobaczmy, czy tutaj mamy do czynienia z gołąbkiem, czy... Ryż niedogotowany. Te plasują się na miejscu razem z tymi ryżowymi. Za dużo tego ryżu i jest za twardy, jak dla mnie, więc nic fajnego. Dobra, już wiemy, gdzie będzie stał ten słoik. Ustawimy go gdzieś tu. No, niech będzie tak. Chociaż mówię, no te trzy traktujmy razem i ich bym nikomu nie polecił ze znajomych. Przyszła pora na kolejną markę, tym razem Lewiatan. Ale dla Lewiatana produkuje firma Pamapol, którą już wcześniej testowaliśmy, takie oto ich gołąbki. Zaraz zobaczymy, czy to ma coś wspólnego ze sobą, czy to zupełnie inny produkt. Bo z tego co widzę, ta sama firma produkuje dla Lewiatana. No i Lewiatan ląduje w mikrofalówce i czekamy. Raz, dwa, trzy. Teraz ty. Fajnie było? Pięknie. Dobra. Lewiatan. Lewiatan. Sosik. No przyznam szczerze, że jeśli chodzi o smak sosu, to ten najbardziej przypomina taki smak znany z domu. On nie jest w żadną stronę wychylony. Chociaż, no nie wiem, dobra. Już trochę mi się wszystko w głowie, bo już zeżarłem tyle tych gołąbków, że nie wiem już tak naprawdę, które mają jakiś smak, ale takie było moje pierwsze wrażenie, że ten smak był taki w miarę. No i zobaczmy, tutaj nie ma aż tylu tych gołąbków, więc przez co łatwiej je wydobyć. Jest ich raczej niewiele w tym opakowaniu. I zobaczmy, co nam tutaj Lewiatan przygotował.
No, niestety. Mamy kolejne ryżowe gołąbki z ryżem i dodatkiem mięsa. Dobry sos, zupełnie inny niż ten Pamapol. Jeszcze wrócę do tego Pamapolu, bo to jest jedna firma, ale jeszcze żeby być pewnym. Tak. Tu zupełnie inny sos, inny smak też gołąbka i inaczej. Totalnie inna bajka. Ten Pamapol, a ten Pamapol lewiatanowski. Także panu lewiatanowi serdecznie dziękujemy. Plus za sos gołąbek ryżowy. Ja raczej nie kocham, więc on idzie do grupy tutaj ryżowych gołąbków. Ale damy go na początku za smak sosu. Bo dał mi wspominać czasy, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, taki babcia czy mama nakładały mi go. Dobra, spokojnie, to nie będzie żadny harlekin. I przyszła pora na obiad XXL, czyli coś w moim rozmiarze, bez dodatków substancji konserwujących. Jest to obiad dla 2 osób. I tutaj jestem w stanie w to uwierzyć, bo tak jak, popatrzcie, pudliszki donosiły, że to jest dla 2 osób, to raczej nie, chyba że dla takich małych osób, to tutaj taki słoik to już 2 osoby, ok. Mówię o takich osobach jak ja, tak? Bo tu jest aż 700 gram w środku różnego rodzaju dobra. No i zobaczymy. Aha, miałem fajnie odkręcać. Dobra, teraz zrobię tak. Ha! Ha! Teraz jak było? I teraz otworzę, żeby było jeszcze ciekawiej lewą ręką. Chyba otworzę. Dobra, umiem. Jedziemy z tematem. Gołąbki XXL. No więc tak. Kuchnia staropolska, nowocześnie, tak donosi etykieta. Dobra, testujemy gołąbka staropolskiego. Tutaj nie jest mało ryżu. Jest go dużo, jak we wszystkich tych. Ale być może jest jakoś lepiej ugotowany, bo ja go tak bardzo nie czuję w smaku. Dobra. Generalnie smakowo nie. Sos dobry. Nie stawiałbym go na równi z tymi ryżowymi, bo tutaj ewidentnie ryż jest ugotowany. Jest go dużo. I teraz musimy dokonać wyboru, które z nich wygrywają. Bo zakończyliśmy nasz plebiscyt. I teraz na sam koniec jeszcze wybierzemy spośród tych, które to były te ryżowe, te? Tak. Tu jest, z tymi nie będziemy się zastanawiali. I teraz na sam koniec jeszcze wezmę po kęsie z każdego i wybierzemy mistrzów. Już ostatecznie. Wiemy już, które na pewno te gołąbki, ja osobiście, jeśli chodzi o moje kubki smakowe, to tych raczej nie. Teraz wybierzemy spośród tych 5, które według mnie zasługują na jakąkolwiek uwagę, bo przypominam, nie są to gołąbki jak u mamy. Żadne z nich takie nie są. Faktem jest, że moja mama robi najlepsze, nie? Ale dobra, i teraz spośród tych wybierzemy kogoś, kto jest moim zdaniem najlepszy.
że najlepsze smakowo są te oto. To są pudliszki. Te smakowały mi najbardziej, zarówno w kwestii sosu, jak i w kwestii samego farszu. Nie było tak bardzo czuć ryżu, przepraszam. No, te wszystkie generalnie te mają coś w sobie, ale nie jestem do nich przekonany szczególnie. Jakaś tutaj przyprawa przeważa i ona mnie osobiście nie smakuje, ale mają charakterystyczny smak, mają jakiś smak, bo generalnie wszystkie te słoiki są trochę mdławe, ale ten pudliszki najfajniejsze. Te, no, możecie oczywiście spróbować sobie kiedyś kupić samemu, ale wtedy myślę, że potwierdzą się moje słowa, bo jeśli jedliście kiedyś gołąbki i macie dobre wspomnienia, to te raczej nie będą Wam w żaden sposób ich przypominać. Bardzo dobre, jeśli chodzi o dobre. No, najlepsze były pudliszki, ale te biedronkowe jodłowca naprawdę dają radę. Wahałbym się, które wybrać. Wybrałem te, ok, ale jodłowiec też jest moim faworytem. Wybraliśmy najlepsze gołąbki, ale warto też wspomnieć o najgorszych. Najgorsze chyba w tym całym zestawieniu, łącznie z tych 4, były te gołąbki rolnika. Nie wiem, czy pamiętacie. Tak, to były te z taką brzydką kapustą i z takimi glutami w sosie. To coś takiego właśnie rolnika, te gołąbki. Ich nie polecam w ogóle tych 4, ale najgorsze z tych wszystkich były te. Nie. Słuchajcie, zjadłem tyle gołąbków, że naprawdę przez najbliższy miesiąc, przynajmniej 2 miesiące, nie dotknę już gołąbka. Mamo, gdybyś planowała jakiś niedzielny obiad gołąbki, to proszę nie. Albo dobra, mamo, zrób gołąbki, bo wtedy zapomnę o tych smakach. Słuchajcie, myślę, że każdy facet, który jest samotny, który szybko chce coś zjeść, który chce sobie wziąć słoik do pracy, na pewno takich informacji potrzebuje. Ważna informacja do Was. Ten kanał dopiero powstaje, więc proszę Was, żebyście, jeżeli macie jakieś sugestie, chcielibyście coś zobaczyć na tym kanale. Podoba Wam się, jak ja o tym opowiadam. Podoba się Wam, jak Rafał kręci, jak Rafał montuje. Dajcie znać. Naprawdę śmiało piszcie w komentarzach, co myślicie. Jeżeli chcecie tylko hejtować i bluzgać, jeżeli musicie, oczywiście, proszę, śmiało. Jeżeli macie taką potrzebę, to oczywiście spoko. Natomiast ja osobiście wolę merytoryczną informację zwrotną. Dawajcie znać, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Przypominam, jesteście teraz na kanale Gastrozagadka i warto, żeby ten kanał zasubskrybować, bo będę niedługo, uwaga, niedługo będę sam dla Was coś gotował. Podzielę się z Wami w tej właśnie kuchni, podzielę się z Wami swoimi autorskimi przepisami na nieautorskie potrawy, ale generalnie to są takie moje wymysły, moje doświadczenia. Mam nadzieję, że będzie Wam to smakowało. No i co? Dzięki. Esta! Tym narzędziem samiec dręczył gołąbki.